Cześć, z tej strony Bzyku, witam Was na kanale. Dzisiaj przyjechała do nas Enka w fajnym stanie, która jest wpisana do rejestru zabytków. I mamy ją tylko trochę odświeżyć, trochę poprawić, także pozmieniamy na pewno zakończenia listew, zmienimy uszczelki w oknach, pouzupełniamy żelkot tam, gdzie go brakuje. Powycinamy trochę silikon tutaj, który jest nałożony tak obficie miejscami koło listew, tutaj ozdobne i kedrowych, tak jak mówię, no tutaj te zakończenia listew. Kliny też wymienimy, wymyjemy listwy takim środkiem do mycia aluminium. No i w takich miejscach, które tutaj są, uzupełnimy żelkot. Postaramy się to zrobić możliwie mało inwazyjnie. Jedyne ryzyko, jakie tutaj mamy, jest takie, że prawdopodobnie nie wpadniemy z kolorem, nie dobierzemy go idealnie, dlatego że w wielu miejscach ta przyczepka ma jakby różny odcień i musielibyśmy tutaj wiele różnych odcieni domieszać. Ale i tak będzie to lepiej zrobione i lepiej wyglądało, nawet jeśli ten odcień będzie się różnił niż jest to teraz. Wymieniamy też uszczelki szyb całych, one są zupełnie stałych, nie całych, zupełnie twarde, także pójdzie nowa uszczelka, nowy klin. To zmieniamy. Tutaj w bakiście dołożone są takie plecki z jakiejś płytki wiórowej, która już zgniła, więc też je zrobimy z laminatu, takie na szkle, odbijemy i później to wkleimy. Pomalujemy mechanizm najazdowy, zmieniamy gumę na mechanizmie najazdowym. Silikon właśnie tutaj ktoś bardzo obficie dawał, nawet zobaczcie tutaj na rączkach i wszędzie jest go tak bardzo mocno dopchane, więc to też usuniemy. Zobaczymy, jeśli znajdziemy nowe tutaj te zapięcia do zamków, do szyb, też to zmienimy, żeby to wyglądało ładniej. Także z zewnątrz mniej więcej to będzie taka robota. W środku natomiast zobaczcie, chyba czegoś takiego jeszcze nie widzieliście, bo jest to rzadka wersja z takimi meblami. Jest to chyba jakiś rok, lata 90. będą, dlatego są takie meble. Tutaj co robimy? Tu mamy zmienić na szare obudowę szyber dachu, z tego co dobrze pamiętam. Mamy zająć się lodówką, bo właściciel nie wie, czy ona działa na 220 i na 12, więc to na pewno robimy. Dokładamy przetwornicę i właśnie tutaj jest ten szyber dach, który mamy zmienić. Tapicerka już była zmieniana, więc ona nigdzie nie wisi. Do tego nie robimy. Ogólnie mamy ją przejrzeć. Jeśli są gdzieś jakieś luzy, jakieś coś takiego, no to wszystko mamy to ponaprawiać. Na pewno najgłówniejszy element to są te uszczelki w oknach, bo tutaj o tym właściwie się martwią. Ta szafka też cała lata, spróbujemy ją tutaj dokręcić, pewnie tam jest luźna, może jakąś coś tu dodamy, żeby to jakoś było ładniej. Zobaczmy, jak szafa wygląda. Szafa została przez właściciela na transport zaklejona. Aha, jako ciekawostka jest to już druga przyczepa dla tego samego właściciela. Kiedyś robiliśmy mu zapiekankę, a teraz robimy Enkę. Ładny stan tej przyczepy, jest bardzo ładny. Nie widać tu jakiegoś wielkiego zużycia. Nawet nie ma jakiegoś bardzo mocnego smrodu, więc też jest to miłe i rzadkie jak na Enkę. Znaczy jak na stare przyczepy ogólnie. Już tutaj to wszystko, jak wyglądają te maskownice. Znaczy tu nic nie jest porozklejane, nic nie jest powybrzuszane, tak jak maskownice lubią się robić. No normalnie oryginał wszędzie. Widać coś tutaj? Czy nie widać? No, zobaczcie. No ale kliny już są na pewno bardzo twarde, jak one zaczną pękać. Dobra, lecimy z robotą. Witam Was znowu w tej niewiadóweczce, tej, tak nazwijmy to, zabytkowej, bo taki też nosi emblemat z tyłu. Co udało nam się zrobić przez ten czas? Mamy zamontowany akumulator i poprawioną instalację, dlatego że tutaj w ogóle nie było instalacji 12 z akumulatora, ani też ta przyczepa nie miała tej przetwornicy z 230 na 12, tak jak to wychodziło w niewiadówkach, żeby tutaj to podpiąć. Więc tak naprawdę działała tutaj tylko lodówka, jeśli podpięło się to do samochodu. No to zostało przerobione i teraz jest instalacja puszczona z akumulatora idzie na hebel i z hebla później się rozchodzi dalej na lampy, na pompkę do wody i na lodówkę. Dołożyliśmy też tutaj gniazdo USB pod łóżkiem, tak klient chciał, żeby to nie było widoczne, dlatego że ta przyczepka ma zostać w oryginale.
A no, funkcjonalność, żeby była, no to wtedy sobie gdzieś ten kabelek po prostu przeciągnie, żeby na przykład telefon naładować. Dołożyliśmy też przetwornicę. W poprzedniej jego przyczepce też taką przetwornicę zakładaliśmy. Tutaj to jest stały Sinus 1500 W 3000 w piku, więc fajnie ona sobie daje radę z tą lodówką bez problemu. I tam też pod spodem założony jest prostownik z Volta, no żeby w momencie, kiedy słupek jest podpięty, ten akumulator się ładował, nie trzeba go było wyjmować. Także to już zostało zrobione. Mamy wymienione też wszystkie uszczelki w oknach. Uszczelki, kliny. Bo te uszczelki były absolutnie plastikowe zupełnie. Więc nie mogliśmy tego na 100% zostawić, bo z tego by nic nie wyszło. Tak wyglądają te uszczelki, no tutaj żadna rewelacja, tak, no wiecie jak to wygląda. W środku chyba nic, w środku jeszcze jest zmieniony ten szyberdach, okno dachowe. Właściciel zmienił sobie tylko to, dokręcił jako nowe do starego plastiku. My zmieniliśmy resztę, jest to przykręcone na zewnątrz, uszczelnione taśmą butylową. Taki zabieg, wiecie, że jest dobry. Lepiej elementy, które są ruchome, zawsze wklejać na taśmę butylową niż na jakiś klej, bo to może pracować, a butyl wtedy się podda. Co dalej? Mamy wymienione rączki. Tutaj też możecie zwrócić uwagę, dosyć pieczołowicie Maczek do tego podszedł i wyczyścił całe te listwy. Szlifował to, zajęło mu to bardzo dużo czasu, nie wiem, myślę, że z 2 dniówki poświęcił na to, bo one były w takim silikonie, nie wiem, czy to przedtem pokazywałem wam, czy nie, ale bardzo mocno były uklejone, no i do tego właśnie były brudne, więc to jest, no, fajnie zrobione, podoba mi się, jak Maciek to zrobił, naprawdę bardzo ładnie. Dodatkowo tutaj tak, no, pomalowany został mechanizm najazdowy, wymieniona jest guma, osłona na zamku tutaj, bo tego też nie było. I co mamy w środku? W środku wycynkowaliśmy uchwyty na butle, jak również zawiasy i tam podpórkę. Wstawiliśmy też nowe plecki, więc bakista, tak jak widzicie, jest też wypolerowana, ładnie wyczyszczona. I pokażę wam teraz jeszcze te elementy, które były uszkodzone na zewnątrz, gdzie uzupełniliśmy żelkot. Tak to wyszło. Powiem wam, że też nie jest to łatwa robota, tak żeby nie uszkodzić więcej niż chce się naprawić, a tych uszkodzeń tych było wbrew pozorom bardzo dużo, szczególnie na dachu. Tutaj są te miejsca też poprawiane, tutaj jest też miejsce poprawiane i z drugiej strony tam to nadkole pokazywałem wam, gdzie było pęknięte. Też pokażę, jak to wyszło nam teraz. Tak wygląda to nadkole. I tutaj też od spodu było takie otworki. Także no udało się zrobić z tego coś ładnego. Myślę, że właściciel będzie zadowolony. Docenia naszą pracę, bo to już, tak jak mówiłem, druga przyczepa, którą dla niego robiliśmy. Dobra, na tym to kończymy. Jeśli podobał wam się ten odcinek, to pamiętajcie o subie i zapraszam do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.